Witam na kanale Stolarstwie Triki z Ameryki. Jest już po wakacjach. Część osób wypoczęła, część miała bardzo pracowite wakacje. Widziałem na kanale chyba Wiór pobudował piękny warsztat. Niektórym się urodziły dzieci, jak Robertowi Snekerowi. Gratuluję Ci, Robert. I jak to w życiu bywa, życie pisze swoje własne scenariusze. Dziś Wam chcę opowiedzieć o historii, która, gdyby mi ktoś to powiedział, nie uwierzyłbym. Powiedziałbym, że to jest po prostu, jak to mówią, bullshit. Nie uwierzyłbym. Także to będzie historia prawdziwa, historia z życia wzięta. Druga sprawa, jeżeli ktoś jest wrażliwy, na końcu proszę nie oglądać zdjęć, przynajmniej nie do końca. I to jest po prostu opowieść dla ludzi o mocnych nerwach. Więc przechodząc do mojej historii, jeszcze jedna taka uwaga. Po wysłuchaniu tego spokojnie, jeżeli ktoś będzie myślał, że jego to nie dotyczy, to powinien ten film obejrzeć jeszcze raz. Taka uwaga. Pamiętam, około 20 lat temu był wypadek, gdzie zginęło kilka osób i człowiek jechał, to nie była ciężarówka, to był taki duży amerykański truck, heavy duty, i jechał poza miastem i kichnął i zabił kilka osób. Nikt mu w to nie wierzył. Przyznam się szczerze, że ja mu też nie wierzyłem. Sprawa była dość głośna lokalnie, to było na wschodnim wybrzeżu. Ale sprawdziłem, że jadąc 80 mil na godzinę, to jest 120 stóp na sekundę. Żeby Wam to przybliżyć, ile to jest, to przy 120 km na godzinę, co często nie jest poza miastem, po prostu tyle się jeździ i to nie jest żadna tajemnica. To jest ponad 33 metry na sekundę, gdzie nie macie bladego pojęcia, co robicie i co się dzieje na drodze. Załóżmy, że kichacie 2 razy pod rząd, a na pewno zdarzyło się Wam to nie raz prowadząc auto kichnąć. Przez 2 sekundy, czyli 60 metrów ponad, pędzicie jak pocisk i nie macie bladego pojęcia, co się dzieje na drodze. Teraz przejdę do mojej historii. Nie jest tajemnicą, że zawsze i wszystkich upilałem, zwracałem uwagę, żeby uważać, szczególną uwagę, żeby zwrócić na bezpieczeństwo przy pracy. I zawsze myślałem, że jak się zachowa szczególne środki ostrożności i uwagę, nie podda rutynie, to zawsze się wszystko dobrze ułoży i zawsze się wszystko uda. Byłem w błędzie. Wyobraźcie sobie, to nie stało się przy pracy i to najbardziej mnie wkurza, że to nie stało się przy pracy. Przyszedłem na warsztat, chodziła piła, bo tam ktoś jeszcze pracował, a że mam ciasno, więc się przesunąłem i kichnąłem. I wiadomo, że jak się kicha, to nad odruchami się nie panuje. Mały palec złapał mi podżynak i rzucił ręką na piłę tnącą. 2 palce tylko poleciały gdzieś, do tej pory nie są znalezione, pewnie w wyciąg gdzieś poszły. Nie mogę do tej pory w to uwierzyć, ale tak to właśnie wygląda. Nie będę Was nękał i gwałcił Wasze uczucia estetyczne, pokazując, jak to wygląda, ale no jest to tragedia. Jak to w życiu bywa, zazwyczaj jest tak, że masz ubezpieczenie na wszystko, oprócz tego, co Ci się wydarzy. Tak samo było i ze mną. Okazało się, że gdybym ja komuś zrobił krzywdę, albo moja firma zrobiła komuś krzywdę, albo zniszczenie czegoś,
to oczywiście pokrywa ubezpieczenie wszystkie koszty. Że sam co zrobiłem sobie na swoim warsztacie, nie. Więc dobra wiadomość jest taka, że nie mam żadnego infekcji, zakażenia, czegokolwiek. Druga jest dobra taka wiadomość, że dobrze, że to są 2 środkowe palce, więc mogę jakoś coś tam robić. Znaczy jeszcze nie mogę robić, ale będę mógł. A nie, że cała ręka czy pół ręki. I to w zasadzie dobre wiadomości na tym się kończą. Powiem Wam szczerze, że bardzo ciężko się psychicznie pozbierać. Bóle fantomowe, czyli to, czego nie macie. Jak pamiętam żołnierzy z Afganistanu, jak wracali moi koledzy i z pourywanymi rękami czy nogami, to mówili, że ich spędzi palec u nogi, a nie mają nogi od kolana i że to po prostu nie daje im żyć. Teraz ja wiem, o czym oni mówili. Bóle fantomowe są makabryczne. Druga sprawa, kości w ogóle bolą. To tak jakby non-stop na leczeniu kanałowym być, jeżeli chodzi o kości. Praktycznie ostatnie 1,5 miesiąca to na haju, na jakichś tam takich mocnych środkach, bo po prostu no, nie dało się wytrzymać z bólu. Sytuacja wygląda tak, że zadatki musiałem pooddawać, żeby czuć się fair wobec kontrahentów. Nie mogłem dokończyć kontraktów niektórych, a z niektórych musiałem zrezygnować, bo po prostu beze mnie sami pracownicy nie daliby sobie rady i byłby to po prostu katastrofa, bo było to za trudne, bo robię trudne roboty, nie jakieś tam pierdu. Więc część ludzi musiałem zwolnić. Sytuacja wygląda w ten sposób tak, że mam tylko za szpitale i za chirurgów dużo rachunków do zapłacenia i tak to wygląda, jak to wygląda. Nie wiem, no ja zawsze ludziom pomagałem, nigdy się nie zdarzyło, że jak ktoś potrzebował, to że mu nie pomogłem, czy to stał na ulicy, czy gdzieś mam dużo certyfikatów appreciation, czyli wdzięczności od charytatywnych instytucji i nie myślałem, że ja będę potrzebował pomocy, a taka jest prawda, że potrzebowałbym jakoś pomoc, ale jak nie dostanę też od nikogo, to na pewno jakoś sobie dam radę, ale będzie ciężko. Oczywiście wiadomość wśród moich znajomych tu rozeszła się lotem błyskawicy i jak to w życiu bywa, jak w pokerze, życie mówi sprawdzam. Zostały przy mnie tylko praktycznie, można powiedzieć, 3 osoby. Część wymieniła nawet telefony, żebym nie dzwonił do nich, żebym czasem nie chciał czegoś od nich. Takie życie. Także nie wiem, kiedy się pozbieram psychicznie z tym wszystkim. Nie wiem, czy gwałcić wasze uczucia estetyczne, bo wiem, że kalek czy tam kaleki nieprzyjemnie się ogląda. Także dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebym ciągnął kanał, czy po prostu dać se na wstrzymanie. Druga rzecz jest taka, że jak wiecie, książka została wydana, ale że to był okres wakacyjny, więc po prostu sprzedaż się załamała, więc jak udostępnicie linka, gdzie można kupić, czy tam znajomym, to w jakiś sposób na pewno mi to też pomoże, także o to was proszę. Jest to, myślę, że wydaje, że wartościowa pozycja i że może być jako dobry prezent, a że niedługo będzie, za kilka dni będzie drema, na którą miałem jechać, ale nie ma takiej opcji, dlatego że kości są niezgojone i przy locie po prostu to bym chyba umarł z bólu, bo jest inne ciśnienie, jak się startuje. No never mind. Nie ma takiej opcji, żeby lecieć, także polećcie moją książkę.
na święta, na prezenty ludziom, bo po prostu mi się wydaje, że warto mieć taką pozycję. To jest jedna rzecz. Kolejna to jest taka, że pod filmem zamieszczę PayPal konto. Jakby ktoś miał ochotę mi pomóc, to będę mu bardzo wdzięczny. Także będzie konto PayPala. Jak ktoś będzie miał ochotę wypić kilka piw mniej, a w to miejsce wysłać mi parę centów, to jak to mówią tu, God bless you. Jak nie, to też miłego dnia. Niech moc będzie z Wami i bezpieczeństwo. Trzymajcie się.